No dobra, rok się skończył, wypadałoby w takim razie zrobić jakieś podsumowanie. Przejrzałem sobie w co grałem, co ukończyłem, a czego nie i wybrałem z tego listę 8 najlepszych tytułów. Osobnej listy na najgorsze produkcje 2022 jednak nie będzie, bo po weryfikacji okazało się, że w sumie większość tytułów była albo dobra, albo zwyczajnie przeciętna, a tych naprawdę złych albo takich, które mnie rozczarowały, było bardzo mało. Będę je wplatał w takim razie pomiędzy kolejne miejsca tych najlepszych. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram i po intrze powiem Wam jeszcze tylko szybko, co się w tym roku udało osiągnąć, a czego nie w związku z kanałem. I ruszymy z listą. Jedziemy! Zacznijmy od dobrej nowiny. Udało mi się w tym roku osiągnąć ponad 100 subskrypcji, co jest dla mnie nie lada osiągnięciem i chciałbym Wam za to podziękować z całego serca, moi drodzy widzowie. Bez Waszego wsparcia i chęci oglądania moich, przyznajmy szczerze, dość leniwych pod koniec roku wypocin, Buzzgram odeszłoby w niepamięć podczas wielkiego kryzysu 97-95 subów. Mam jednak nadzieję, że zostaniecie na dłużej, bo na ten rok mam w planach kilka, myślę, interesujących projektów. Wstępny zarys tego, co i kiedy już zrobiłem. Trzymajcie kciuki, bym się go trzymał. Że tak szybciutko jeszcze przerwę. Szczególne podziękowania należą się Madowi z kanału Grymada za to, że wyszukuje błędy w moich tekstach, w moich filmikach, za to, że wspiera, za to, że podrzuca mi pomysły oraz za to, że jest najlepszym moderatorem czata podczas gier na żywo na świecie. Dzięki, Mad. Wasze komentarze pod filmikami bardzo motywują mnie do działania, więc nie omieszkajcie zostawić tam waszych sugestii, dobrego słowa czy konstruktywnej krytyki. A co poszło nie do końca tak, jakbym chciał? Jak już wspomniałem, na koniec roku zacząłem się trochę opuszczać w wypuszczaniu filmików. Wiem, że stać mnie na więcej i mam sporo pomysłów, muszę jednak znaleźć w sobie więcej motywacji, a przede wszystkim więcej czasu poświęcić na ich nagrywanie, a nie na granie pozaantenowe. Ale największą porażką okazało się być giereczkowe bingo. Nie udało mi się wypełnić całej planszy, a przede wszystkim ponownie znaleźć w sobie tyle motywacji, by przejść przez 16 tytułów zalegających na mojej hałdzie wstydu, ale o tym będzie więcej w osobnym materiale podsumowującym ten nieszczęsny event. Okej, ogólnikowe podsumowanie kanału mamy za sobą, przejdźmy więc do najlepszych gier, jakie grałem w 2022 roku. Czyli niekoniecznie tych, które w danym roku miały swoją premierę, ale tych, w które wtedy grałem i na miejscu 8 jest God of War Ragnarok. Mimo wtórnego początku, którego schemat widzieliśmy już w poprzedniej odsłonie i mało angażujących pierwszych kilku godzin, w końcu udało mi się w przygody niesfornego Boga i jego syna wciągnąć. A jest na tej liście tak nisko tylko dlatego, że po 45 godzinach nie jestem nawet w połowie. Świat ponownie pięknie wykreowany, różnorodny i cieszy oko, a muzyka jest zacna, ale szczerze mówiąc, to zwracam na nią uwagę tylko podczas dłuższych potyczek. Same walki też są tak przyjemne jak w części poprzedniej, chociaż uważam, że jest tu więcej tych trudniejszych. Jest oczywiście cała masa skrzynek do otwarcia i znajdziek rozsianych po światach, a do tych najciekawszych z pewnością należą wiersze, które nawiązują do innych produkcji dostępnych na Playakach. Jeżeli chodzi o historię, to jest trochę nierówna, ale w tych lepszych momentach naprawdę angażująca, a postacie drugo- i trzecioplanowe równie ciekawe co główne osoby dramatu i Angrboda jest jedną z moich ulubionych do tej pory.
Okej, to teraz coś z dolnej półki. Wychodzi na to, że dość mocno wyparłem ten tytuł z pamięci. Trafiłem na niego dopiero za drugim razem, gdy przeglądałem moje ukończone w 2022 roku gry. A mówię tu o Among the Sleep. Szkaradne to i smętne, a do tego z mało wyrazistym przesłaniem, które miało być ważne i chyba szokujące, ale wypadło miałko i bez polotu. Po więcej informacji odsyłam Was do mojej recenzji. Link dam gdzieś tutaj na ekranie i w opisie do tego filmu. A teraz małe ćwiczenie. Zamknijcie oczy i wsłuchajcie się w ten tekst. It has to be darker. Shut the doors completely. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. A playhouse? What's that doing here? Miejsce 7. Star Wars Jedi Fallen Order. Filmowych, książkowych czy komiksowych Gwiezdnych Wojen jakoś nie jestem fanem, ale kilka gier z odległej galaktyki polubiłem i teraz do tej niewielkiej grupy mogę także zaliczyć Upadły Zakon. Mix Metroidvanii z elementami soulsowymi wypada na tyle dobrze, że odnawianie się przeciwników po medytacji czy trochę bardziej techniczna walka nie nadwyrężyły mojej cierpliwości. Pewnie przez to, że te soulsowe dodatki są bardzo przystępne i mocno stonowane. Mogłem więc skupić się na szukaniu skrzynek, znajdziek i eksploracji zróżnicowanych planet, zamiast wkurzać się, że znowu umarłem w tym samym miejscu. Trochę to takie jak Uncharted czy Tomb Raider i to jest mocno na plus. Hej, BD-1. Jestem Kal. Tak, w porządku, tylko szukam kogoś. Nie ciebie. Szukam Jedi, zdaje się. Chwila, ty znasz Jedi? Powiesz mi? Stój! Czekaj! Zhakowałeś to? Dzięki! Miejsce 6. Super Mario Odyssey. Tytuł, przy którym spędziłem najwięcej czasu na Switchu w zeszłym roku. Co tu dużo mówić o fabule. Wąsaty hydraulik znowu goni za porwaną księżniczką. Tym razem jednak z pomocą przychodzi mu Cappy. Czapkopodobny stworek, dzięki któremu Mario może przejmować władzę nad pomniejszymi przeciwnikami i wykorzystywać ich umiejętności.
Biegamy więc po różnych planetach i szukamy księżyców, by zasilić nimi naszą latającą machinę, dogonić porywacza i po raz kolejny uratować księżniczkę. Jest w tym tytule mnóstwo frajdy. Cała masa biegania, jeżdżenia i zjeżdżania, pływanie, szybowanie, granie w siatkówkę i skakanie przez kręconkę. Do tego tradycyjne rozbijanie bloczków z cegły i znaków zapytania, tyle że w przepięknej oprawie 3D. W ogóle świetnym dodatkiem jest także wykorzystanie możliwości śledzenia ruchów Joy-Conów podczas grania na telewizorze i na przykład machanie nimi, żeby się turlać. Przednia zabawa. To teraz dla przełamania coś, co mi w roku 2022 nie siadło. Evil Dead The Game to asymetryczny multiplayer, w którym możemy wcielić się w bohaterów franczyzny Martwego Zła. Czy to z oryginalnych filmów, czy też z serialu, albo z remake'u. 4 graczy po stronie ludzi stara się przeszkodzić złu przed powstaniem i jeden po stronie złoli, dowodząc umarlakami czy zakładając pułapki, walczy o to, by zło zwyciężyło. Mapa jest ogromna i do roboty bardzo dużo, ale jakoś to nie zadziałało. No właśnie, jedna mapa, nawet ogromna, to jednak trochę mało. Poza tym wtórność rozgrywki jest bardzo męcząca, bardziej niż w innych tego typu grach. Patrząc na to, że o Evil Dead The Game było cicho już niecałe pół miesiąca po premierze, to wnioskuję, że nie tylko mi nie przypadła do gustu. O kurwa, melodia, ktoś zmarł. Go ahead and run. Run home with your tail between your legs. Go cry to mama. Dobra. Jeden zabity. Tak jest, tu jest wchodzenie na górę. Muszę uważać też, bo moja latarka też ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o ten. Zostało mi 91% latarki. Ale latarka też właśnie pomaga mi podświetlać jakieś rzeczy. Muszę doczytać, jak się jak się sprawdza, jak włączyć dużą mapę, bo nie mam pojęcia. Numer 5. Loop Hero. Ileż ja kółek na tym tytule nakręciłem. I chociaż ewidentnie nie jest to tytuł dla fanów fajerwerków graficznych, to klimat i przede wszystkim gameplay robią tutaj robotę. Jest to bardzo ciekawe połączenie rogala, roleplaya, budowania talii i jeszcze do tego budowania wioski, a także budowania planszy. A że jest to bardzo unikatowa produkcja, to opowiem Wam o niej trochę więcej niż o innych tytułach na tej liście. Co ciekawe, walka w tej grze odbywa się automatycznie, nie mamy wpływu na to, komu zadamy obrażenia. Jedyne, na co mamy wpływ, to zmiana ekwipunku. Każdy przebieg, że tak powiem, zaczynamy od pustej, losowo generowanej ścieżki, na której pojawiają się potwory. A jak je ubijemy, to wypadają z nich albo różnego rodzaju itemki do założenia, albo kafelki do rozłożenia na lub wokół ścieżki. Mogą to być rzeczy, które są dla nas dobre, jak wioska, na której możemy się uleczyć, czy łąki zwiększające żywotność, ale też miejscówki takie jak cmentarz, który codziennie generuje szkielety do pokonania, czy inne przeszkadzajki. Ktoś mógłby zapytać, po co stawiać te niemiłe przeszkody?
Otóż po to, by naładować pasek postępu i móc zmierzyć się z bossem poziomu i ruszyć z historią dalej. Loop Hero wygląda i brzmi jak wyjęta z Pegasusa, ale nie dajcie się zmylić. Tam się dzieją rzeczy, których 8-bitowa podróbka NES-a nie dałaby rady unieść i takie, które wciągną was na długie godziny. I kolejne rozczarowanie, czyli brak normalnego poziomu trudności podczas grania w Demo Reborn w wersji VR. Bardzo lubię pierwszą wersję Demo, tą dostępną na urządzenia mobilne i na Switcha. Jest tam cała masa fajnych utworów do zagrania, a uderzanie w niby klawiszy fortepianu na ekranie dotykowym sprawdza się wyśmienicie. I kiedy zobaczyłem, że odświeżona wersja gry na Playaku wyszła z możliwością grania w VR i z użyciem kontrolerów Move, to tylko czekałem na jakąś dobrą promkę, by kupić i powalić w klawisze różdżkami. I myślę, że ta produkcja znalazłaby się na dość wysokim miejscu na tej liście najlepszych w 2022, gdyby nie to, że z trybu VR wycięto możliwość grania w utwory na poziomie normalnym. Na łatwym jest po prostu za łatwo. 2 nutki na krzyż przelecą i po zabawie. A na trudnym z kolei już nie ogarniam. I mógłbym grać bez kasku VR, ale wtedy odchodzi sterowanie różdżkami i trzeba nawalać w klawisze na padzie, a to już w ogóle nie wchodzi w grę, bo odbiera mi całą frajdę. Numer 4. She Sees Red. Jedna z gier, które wybrałem do mojego nieszczęsnego giereczkowego bingo, więc przynajmniej tyle dobrego z niego wyszło. I okazało się, że nie jest to tylko jedna z najlepszych gier, w jakie grałem w 2022 roku, ale najlepsza gra FMV, w jaką grałem w ogóle. W klubie nocnym Paradise dochodzi do morderstwa ochroniarza, a na miejsce przybywa pani detektyw wraz z pomagierem i oczywiście stara się znaleźć mordercę. Wartka akcja i zależnie od podejmowanych przez nas wyborów punkt widzenia wydarzeń skaczący między śledczą a sprawcą oraz kilka różnych zakończeń to bardzo mocne punkty tego interaktywnego filmu. Żeby poznać całość historii, musimy przejść grę kilkukrotnie, bo po pierwszym ograniu nadal nie wiedziałem nic, ale na szczęście nie jest ona długa i jest możliwość omijania scen, które już widzieliśmy wcześniej, co też jest dużym plusem tej rosyjskiej produkcji. Gra aktorska stoi na bardzo przyzwoitym poziomie, co nie jest aż tak oczywiste w tego typu tytułach. No i jeżeli sięgniecie po She Sees Red, to tylko z oryginalnym dźwiękiem. Angielski dubbing jest bardzo słaby. It's all starting to make sense. Ну? И что у вас здесь происходит? Евгеньевич, он слюни был же. И что? Официанту нос вмял, Ну и? на Леху он с бутылкой кидался. Ну, привели его сюда. Ну, дальше. Остудить. Остудили, блядь? Это постановка. Он действовал по заранее продуманному плану. Но вторая жертва была случайностью, поэтому тело пришлось спрятать. Он боялся, что его сообщение вы можете не прочитать. Я его не знаю. Значит, следуем за хлебными крошками. Był najlepszy film interaktywny, to teraz może chwilę o najgorszym.
I tu także jest tak, że nie to, że najgorszy w 2022 roku. Najgorszy, w jaki kiedykolwiek grałem. Pierwszy polski FMV Criminal Expert jest takim trochę oszukanym filmem interaktywnym, bo nie wszystko jest tu nagrane z aktorami. Część rzeczy podawana jest nam w formie komiksu z bardzo złym dubbingiem i dialogami. To wygląda. Podobno przerażona wybiegła z lasu wprost pod koła jakiemuś facetowi. To już mi pachnie sprawą dla was, a nie dla nas. Dziewuszce póki co robimy badania, więc jej nie zabierzecie. To jak na dziewczynę nie ma szans, to może wiesz, co to za facet. Jeżeli chodzi o grę aktorską, jest średnio, ale przyznam, że nie ma zbyt dobrze zagranych FMV-ów. Wisienką na torcie tej żenady jest sama rozgrywka. Przez większość czasu nie miałem pojęcia, co się dzieje, na co mam patrzeć. Intuicyjnie wybierałem dalsze działania, ale w pewnym momencie nawet to mnie zawiodło i już naciskałem, co popadnie. Mamy na przykład taką sytuację z początku gry. Możemy porozmawiać z sanitariuszem o nieznanej kobiecie w szpitalu, albo pomówić ze świadkiem, który tę kobietę znalazł. I to jest właśnie albo. Nie ma możliwości zrobienia tych dwóch rzeczy jedna po drugiej. Podczas którejś rozgrywki, bo zacząłem od początku kilka razy, wybrałem przesłuchanie świadka i od razu miałem koniec gry, bo się nie dodzwoniłem. Albo takie kuriozum. Kobieta w szpitalu jest nieznana. A tu nagle mam możliwość ponownie zaprosić świadka na rozmowę i w pierwszym do niego pytaniu pojawia się imię kobiety. Ja tej tożsamości nawet nie ustaliłem jeszcze. Jest tu masa takich niedorzeczności i rzeczy, z których nic nie wynika. Na przykład billingi telefoniczne. Można je przejrzeć i od razu dzięki temu pojawiają się jakieś nowe możliwości prowadzenia działań, ale jakie, to do końca nie wiadomo. No jest tego mnóstwo i przyznam szczerze, że aż trudno mi ubrać w słowa, co jeszcze jest nie tak z tą grą. To jest takie uczucie po prostu, że nic tu nie ma sensu. W porządku? Zamarzniesz tutaj. Wsiadaj do auta, tam jest ciepło, podrzucę cię. Spoko, jak chcesz. Dzwonię po pomoc. 12. Okej, i tym miłym akcentem przechodzimy do podium. Miejsce trzecie The Callisto Protocol. Wiele osób narzeka na ten tytuł. Ci, którzy grali albo grają na PC, mają swoje powody, a konsolowcy swoje, ale ja nie mam powodów do narzekań. Wręcz przeciwnie. Bardzo długo czekałem na jakiś dobry horror science fiction z trzecioosobowym widokiem i Callisto spełniło moje oczekiwania. Wciągająca, choć nieco sztampowa historia, interesujący świat pełen możliwości, gęsty klimat i poczucie ciągłego zagrożenia. Do tego elementy survival horroru rozwiązane w satysfakcjonujący sposób i świetnie zrobiona oprawa audiowizualna w wersji na PlayStation 5 dostarczyły mi całą masę mocnych wrażeń, umilając czas w oczekiwaniu na remake Dead Space. Zresztą sama rozgrywka przypomina bardzo Dead Space i momentami miałem wrażenie, że gram w tytuły z tego samego uniwersum. Było tu oczywiście kilka niedociągnięć, gdyż nie jest to perfekcyjna produkcja. Od strony technicznej zdarzyło mi się kilka błędów. Raz nie doczytał się model szafki i znajdujące się w niej przedmioty po prostu wisiały w powietrzu. I kilkukrotnie było tak, że nakładające się na siebie tekstury rujnowały fantastycznie krwawe animacje śmierci. Ale poza tymi błędami i moją uporczywą nieumiejętnością opanowania uników w trakcie walki, to bawiłem się świetnie.
Wraz z kolejnymi łatkami gra podobno stała się łatwiejsza i ludzie znowu narzekają, że za łatwo, że co to ma być. Nie wiem, dopiero co zacząłem ogrywać ten tytuł ponownie na najwyższym poziomie trudności, więc zobaczymy. W lutym powinny zacząć pojawiać się pierwsze dodatki do gry, takie jak Nowa Gra Plus, a w późniejszym terminie także fabularne DLC i wtedy na pewno skuszę się na wykupienie Season Passa. Miejsce drugie: Ori and the Willow of the Wisps. Część pierwsza znalazła się na podium w zeszłym roku i bardzo słusznie, jak widać, podejrzewałem, że dwójka też zawita na liście najlepszych. Nie spodziewałem się jednak, że będzie aż tak wysoko. Cóż mogę powiedzieć? Willow of the Wisps to audiowizualna uczta z przepiękną historią, budująca i trochę zmieniająca rozwiązania gameplayowe z pierwszej odsłony, czyniąc ją jeszcze bogatszą i jednocześnie inną, ale znajomą produkcją. Nie jest to najprostsza zręcznościówka. Postawiłbym ją chyba ciut niżej niż Hollow Knight, ale rozgrywka jest bardzo angażująca i już teraz wiem, że będę wracał do tego tytułu jeszcze nie raz. Okej, zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, najpierw najgorszy tytuł roku, a jest nim... Książka Tylko przetrwaj noc, której autorem jest Riley Sager. Ja wiem, to nie gra, ale to była najgorsza rzecz, z jaką miałem styczność w zeszłym roku. No to było okropne po prostu. Zarysuję wam fabułę. Typiara rzuca studia i łapie okazję, by wrócić do domu. Powodem ucieczki jest to, że jej przyjaciółka została zamordowana przez seryjnego mordercę, który nie został złapany. Więc wsiada do samochodu z obcym kolesiem. Nasza bohaterka ma jednak super moc. Czasem myli jej się rzeczywistość z wymyślonymi rzeczami. No to jest tak absurdalna jazda bez trzymanki, że się nie spodziewacie. Moc absolutnie niezrozumiałych i zwyczajnie głupich decyzji podejmowanych przez heroinę jest tu wielka. Niedorzeczne twisty pod koniec lasują mózg, a romans wyciągnięty z dupy dopełnił obrazu tej porażki. Pierwsza książka Sagera, wydana przez Mowę, Wróć przed zmrokiem, podobała mi się bardzo. Kolejna już była słabsza, ale Tylko przetrwaj noc to już jest dno kompletne. W lutym pojawi się kolejna i przeważy ona o tym, czy będę kontynuował czytelnicze relacje z tym autorem. A teraz zwycięzca.
Numer 1 A Plague Tale Requiem. I oto jest gra, która mimo tego, że wyszła dopiero w końcówce roku, to przebiła wszystkie inne. Kapitalna kontynuacja zmagań młodego rodzeństwa The Rune w misji odnalezienia swojego spokojnego miejsca na ziemi. Gra wzruszająca, ekscytująca, trzymająca w napięciu i dziwna. Do tego piękna i makabryczna jednocześnie. That man on the ground's the last we got. Well, kill them if you find them. We must get out of here. Yes, quick. They're crazy. What a mess. Now what use do you have for our meat and honey, huh? You're dead. Let's cross now. They're going to kill us. No, because they won't see us. Druga część dostarcza więcej pod każdym względem. Więcej akcji, więcej narzędzi do rozgrywki skradankowej, więcej wzruszeń, no i po prostu więcej. Jest tu także jedna z najbardziej pamiętnych sekwencji ucieczkowych w grach ever oraz kapitalna muzyka, która na stałe zagościła na mojej playliście. Jedyny mały zgrzyt, jaki miałem z tym tytułem, to brak takiego przypomnienia, co było w poprzedniej Pladze. A przydałoby się bardzo, zwłaszcza jeżeli nie nadrobiliście jedynki tuż przed zagłębieniem się w przepiękny świat Requiem. Losing my mind. But it takes me closer to losing mine. Just think of it as matter. Being transformed. I'm going to vomit. Roasted pork's ready. Who wants some? Hello, sir. Would you... Is there a magic pond here? With birds and trees? I'm not from here, you know. I just come for the market. Maybe you have a bird? No. Well, thank you, sir. Anytime. I to by było na tyle w roku 2022. Nie omieszkajcie dać znać w komentarzach, jaka według Was była najlepsza, a jaka najgorsza gra. Albo film. Albo książka może? A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia niedługo w podsumowaniu giereczkowego binga. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Bo po weryfikacji... Trzymajcie kciuki. Zacząłem się trochę opuszczać w wypuszczaniu filmików. A do tych najciekawszych z pewnością należą wiersze, które nawiązują do innych produkcji. Okej, to teraz. Miejsce szóste. Tym razem jednak z pomocą przychodzi mu Kapi, czerwononosy, podczas grania na telewizorze. A uderzania nie, które wybrałem do mojego nieszczęsnowego. Co nie jest aż tak oczywiste w tego typu tytułach. Był najlepszy film interaktywny. Criminal Expert. Jest takim trochę oszukanym filmem. Na przykład. Ale ja nie mam powodów do tego elementy survival horroru. I świetnie zrobiona oprawa audiowizualna. Survival horror. A Plague Tale. Pod każdym... Jeszcze raz, ostatni.